dzisiejszym odcinku nauczymy Cię, jak wykonać 2 zdobienia halloweenowe. Będą różne poziomy trudności i niespodzianka. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Marta Szołtysik. Witam serdecznie. Przyjechała do nas ze Śląska, z Kalet i będziemy robić zdobienia halloweenowe. Tak jest, zaczynamy! Do namalowania dzisiejszych zdobień użyjemy kolorów hybrydowych Ave Neon, a raczej Ave Neon i Piff Puff. Przydadzą nam się także Arte Brillante w wielu odcieniach: Beautiful Monster, Danger, Rainforest, Mokka, White i Black Poison. Do separacji w ombre użyjemy Sugar Effect, a na koniec zdobienia wykończymy tip-topem i supermatem. Dzisiejszymi pomocnikami będą gąbka do ombre, zaciskarka typu X, szkiełko nail art, sonda i pędzle Master Nail Art 006 oraz Aquarel Sting. Przed rozpoczęciem pracy Marta przygotowała sobie tipsy, obcięła je w odpowiedni sposób i też zbaferowała po to, żeby móc pracować na holderze, ponieważ tak lubi najbardziej, jest jej najwygodniej. Możemy przechodzić do pierwszego zdobienia. Malujemy całą powierzchnię 2 warstwami koloru Ave Neon, utwardzając każdą z nich przez 30 sekund w lampie. Sięgamy po gąbeczkę do ombre i nożyczki. Tniemy gąbkę na pół, ponownie na pół i nacinamy wąski kawałek, nie szerszy niż szerokość tipsa. Obcinając gąbkę na świeżo, nie musimy jej oczyszczać. Obcięty kawałek chwytamy w zaciskarkę typu X. Nakładamy średniej wielkości kroplę Arte Brillante Beautiful Monster na dolnej części tipsa. Cieniujemy ombre przy pomocy gąbeczki, poruszając się od prawej do lewej strony i od dołu do góry. Następnie odwracamy gąbkę do góry nogami i powtarzamy ruchy raz jeszcze. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Marta odwraca gąbkę do góry nogami po to, żeby cieniowanie wyszło jeszcze bardziej płynnie już przy pierwszej warstwie. Do wykonania drugiej warstwy ombre nakładamy mniejszą kroplę Arte Brillante Beautiful Monster i cieniujemy dokładnie w ten sam sposób, utwardzając w lampie przez 30 sekund. Całą powierzchnię tipsa pokrywamy topem Super Matte i utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Na szkiełko nail art wykładamy wszystkie kolory, jakimi będziemy pracować przy tym zdobieniu. Arte Brillante w odcieniach Black Poison i White oraz kropelkę Tip Topa. Sondą nabieramy Black Poison i malujemy głowę oraz odwłok pająka. Następnie pędzel Nail Art 006 namaczamy w kropli Black Poison i przechodzimy do malowania nóżek. Powinny wychodzić od odwłoków w kształcie literek L. 4 nogi po każdej stronie. Od głowy pająka prowadzimy teraz nitkę, pajęczynę aż do samej góry. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Na dole paznokcia malujemy połowę pajęczyny, prowadząc kilka linii od rogu, rozpraszając je ku górze, mniej więcej w równych odstępach. Przecinamy je charakterystycznymi, półokrągłymi liniami dla pajęczyn i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Czystym pędzlem Nail Art 006 mieszamy kroplę Arte Brillante White z tip-topem, nabieramy mieszankę na pędzel i przechodzimy do nadania głębi przy pomocy jaśniejszych refleksów. Refleksy malujemy w kilku miejscach: na odwłoku, głowie i pajęczynach. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Pędzla nie dociskamy mocno, żeby nam nie powstały plamy, a jedynie taki efekt rozbłysku. Pierwsze zdobienie gotowe. Przyznajcie, że to było naprawdę proste. Bierzemy się do roboty i wskakujemy level wyżej. Sięgamy po drugi zmatowiony tips, malujemy całą jego powierzchnię jedną warstwą Arte Brillante Black Poison i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Czas na separację. W tym celu wykorzystamy mocno napigmentowany Sugar Effect, który nakładamy na dolną część tipsa przy pomocy czystego pędzla Nail Art 006. Niewielką ilość Arte Brillante Black Poison dokładamy na górnej części zdobienia i korzystając z czystej gąbeczki wykonujemy cieniowanie. Tak samo jak przy pierwszym zdobieniu poruszamy się od lewej do prawej strony, od dołu do góry i z powrotem. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Tutaj nie ma już potrzeby odwracania gąbki do góry nogami, ponieważ kolory pięknie się przenikają i to przejście tonalne, można powiedzieć, że niemal samo się robi. Wykonujemy wycisk gąbki bez dokładania produktów i ponownie utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Separacja gotowa. Czas na kolor. Od dołu nakładamy na tips po kropli kolorów Arte Brillante, Danger, Beautiful Monster i Black Poison w niewielkiej ilości. Świeżym i czystym kawałkiem gąbki blendujemy kolory i tworzymy ombre.
Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Powtarzamy czynność, dokładając kolory w takiej samej kolejności. Ponownie blendujemy i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Teraz dodajemy odrobinę koloru Danger na sam dół tipsa i ponownie cieniujemy, poruszając się na boki i ku górze. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund i wykonujemy wycisk gąbki, czyli dopigmentowanie naszego ombre. Wycisk z gąbki to jest postawienie kropki nad i, które gwarantuje nam przepiękne ombre. Jeżeli lubicie tą technikę, a macie jeszcze kilka wątpliwości, mamy dla Was kilka filmików. Tutaj 9 sposobów na ombre to jest stary filmik, ale cieszy się dużą popularnością, co bardzo nas cieszy. Koniecznie odwiedźcie, jeżeli dawno go widzieliście, żeby sobie przypomnieć wszystkie informacje, bo jest ich tam multum. Albo również mamy drugi filmik, triki i błędy w ombre. Też po to warto sobie obejrzeć, żeby sprawdzić, co robimy. Zawsze może być lepiej. Po to właśnie te materiały na YouTubie, żeby raz na jakiś czas móc do nich wracać. Wycisk utwardzamy w lampie przez 30 sekund i pokrywamy zdobienie tip-topem. Przy pomocy czystego pędzla 006 i Sugar Effect malujemy po prawej stronie tipsa kształt połowy dyni wraz z ogonkiem, a tuż nad nią 2 listki. Sugar utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Te elementy malujemy sugarem po to, żeby za chwilkę pokryć je docelowym kolorem, czyli sugar jest takim naszym podkładem, który nam wybije kolor. Gdybyśmy tego nie zrobili i pracowali bezpośrednio na ciemnym ombre, to niestety elementy nie byłyby widoczne. Na szkiełko nail art wykładamy wszystkie kolory, którymi będziemy wykonywać zdobienie. Piff Puff, Arte Brillante Mocca, Black Poison i Rainforest. Czystym pędzlem 006 i kolorem Piff Puff wypełniamy dynię bez ogonka. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Czyścimy pędzel o suchy wacik, nabieramy kolor Rainforest i wypełniamy ogonek oraz listki. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund i przechodzimy do czarnych detali. Czystym pędzelkiem nabieramy Black Poison prosto z palety. Pracujemy troszkę większą kroplą koloru. Malujemy oczy, nos i usta dyni. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Ponownie nabieramy na pędzel Arte Brillante Black Poison i dopracowujemy detale wszystkich namalowanych przed momentem elementów. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Na powierzchni dyni malujemy charakterystyczne linie wzdłuż, które będą tworzyć jej obły kształt i nadawać realnego wyglądu. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Czystym pędzlem mieszamy na szkiełku kolor Arte Brillante Mocca z tip-topem. Proporcje to mniej więcej 30% mokki i 70% tip-topa. W tym wypadku chcemy uzyskać jak najbardziej transparentną mieszankę. Całą dynię oraz listki wypełniamy stworzoną mieszanką po obrysie, a także wewnątrz wzdłuż linii tworzących obły kształt. Mieszankę nakładamy na tip z pędzlem 006, ale cieniujemy przy pomocy czystego pędzla Aquarel Sting. Posiada grubsze włosie, sprawdzi się znacznie lepiej. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Ponownie sięgamy po pędzel 006 i do stworzonej mieszanki dodajemy jeszcze odrobinę mokki, by wyrównać proporcje do 50/50. Nową transparentną mieszanką pogłębiamy cieniowanie, prowadząc je w tych samych miejscach. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Tutaj dokładnie tak samo jak w make-upie. Dzięki temu, że dzielimy sobie to cieniowanie na kilka etapów, uzyskujemy głębię. Niestety, trzeba popracować, żeby był fajny efekt. Do mieszanki dodajemy teraz odrobinę Arte Brillante Black Poison, dokładnie mieszamy, raz jeszcze poprawiamy cieniowanie i utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Na szkiełko nail art wykładamy kroplę topu Supermatte, czyścimy pędzel o suchy wacik, nabieramy top i pokrywamy nim całą dynię wraz z ogonkiem i liśćmi. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Mamy to! Drugie zdobienie gotowe! Nie zapominamy o niespodziance! Jeżeli mało Wam strasznych zdobień, zapraszamy do obejrzenia trzeciego, którego krok po kroku znajdziecie w linku, który znajduje się w opisie filmu. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy będziecie zdobić halloweenowe paznokcie, albo raczej ile tych paznokci będziecie zdobić, ponieważ jest to jedno z najpopularniejszych świąt w naszej branży. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę. Pa!